Witajcie w kolejnym odcinku naszego muzycznego podcastu. Dzisiaj cofniemy się w czasie do roku 1982, do ery, którą fani zespołu Queen często określają jako jedną z najbardziej kontrowersyjnych w historii grupy. Porozmawiamy o albumie Hot Space, płycie pełnej funkowej i dyskotekowej energii, która nie wszystkim rockowym purystom przypadła do gustu. Ale pośród tych syntetycznych brzmień kryje się absolutna perełka, niesamowicie leniwy, letni i zmysłowy utwór. Panie i panowie, oto historia piosenki Cool Cat. Czy wiedzieliście, że Cool Cat to jeden z nielicznych utworów Queen, który od samego początku do końca powstawał jako owoc ścisłej, bezpośredniej współpracy tylko dwóch członków zespołu? Chodzi o Freddie'ego Mercurego i Johna Deacona. Zazwyczaj panowie nie spędzali ze sobą zbyt wiele czasu prywatnie poza studiem, ale latem 1981 roku w Montreux zaiskrzyło artystycznie. John przyniósł genialny, pulsujący bas, zagrał na gitarze elektrycznej oraz zaprogramował automat perkusyjny Lin LM1. Co ciekawe, Deacon zagrał tu praktycznie na każdym instrumencie, a Freddie towarzyszył mu jedynie na pianinie elektrycznym. Na samym początku utwór miał zupełnie inny, dość zabawny tytuł roboczy – Woolly Hat, czyli wełniana czapka. Dopiero gdy Freddie dopasował do linii melodycznej tekst, tytuł zmieniono na ten, który znamy dzisiaj. A skoro o Freddiem mowa, Cool Cat to absolutny popis jego wokalnego geniuszu. To jedna z niewielu piosenek, a według niektórych źródeł jedyna, którą Mercury zaśpiewał w całości od początku do końca niesamowitym falsetem, pokazując swój nieprawdopodobny zasięg wokalny. Realizator i producent Reinhold Mack wspominał po latach, że Freddie był w studiu prawdziwym mistrzem. Potrafił nagrać główną ścieżkę wokalną za pierwszym podejściem. Jednak największa tajemnica i dramat związany z Cool Cat dotyczy Davida Bowiego. Mało brakowało, a na Hot Space usłyszelibyśmy Bowiego nie tylko w słynnym Under Pressure. W trakcie tych samych sesji nagraniowych w Montreux David dograł do Cool Cat chórki, a nawet krótką partię rapowaną. Wyobraźcie sobie Davida Bowiego rapującego w piosenkach Queen. Wszystko było już gotowe. Wytwórnia przygotowała album do tłoczenia. Istnieją testowe tłoczenia z 5 kwietnia 1982 na rynek amerykański. Gdy nagle, zaledwie kilka dni przed planowanym oddaniem materiału, Bowie przysłał do zespołu wiadomość. Stwierdził, że nie jest zadowolony ze swojego wykonania, uważał, że to poniżej jego standardów i zażądał całkowitego usunięcia swoich partii z utworu. Queen musieli na gorąco przemiksować piosenkę. Brian May skomentował to później w swoim stylu, mówiąc, że muzycy Queen bywają niezwykle uparci i dumni, ale pan Bowie jest prawdopodobnie tak samo uparty jak cała ich czwórka razem wzięta. Przez ten ruch premiera albumu zaliczyła spore opóźnienie, a ostateczna wersja, bez Bowiego, trafiła na album w maju 1982 roku oraz jako strona B singla Las Palabras de Amor. Przez ponad 40 lat Cool Cat pozostawała ukrytym diamentem, jednym z zaledwie 4 utworów Hot Space, których Queen nigdy nie zagrało na żywo. I wydawało się, że piosenka przejdzie do historii jako zapomniany eksperyment. Aż do niedawna. Wszystko zmieniło się za sprawą reklamy Amazon Prime z 2023 roku, wyreżyserowanej przez znaną aktorkę Olivię Wilde. W 30-sekundowym klipie zatytułowanym Tash It's on Prime wykorzystano właśnie Cool Cat. Spot opowiada o młodej dziewczynie, która martwi się swoim wyglądem, ale inspirując się bezkompromisowym stylem i indywidualizmem Frediego, postanawia zaakceptować i pokochać swoją unikalność. Reklama stała się gigantycznym wiralem, osiągając ponad 25 milionów wyświetleń na YouTube. Eksplozja zainteresowania i gigantyczny popyt ze strony fanów sprawiły, że stała się rzecz bezprecedensowa. Po 42 latach od premiery, z okazji Record Store Day, 20 kwietnia 2024 roku, piosenka Cool Cat po raz pierwszy w historii została wydana jako samodzielny singiel. Utwór ukazał się jako limitowana edycja na różowym, 7-calowym winylu, a na stronie B fani mogli po raz pierwszy usłyszeć wersję instrumentalną. Mimo że sam album Hot Space w latach 80. spolaryzował fanów, czas pokazał, że dobra muzyka zawsze się obroni. Cool Cat żyje własnym życiem i inspiruje kolejne pokolenia. Coverowała ją m.in. w 2018 roku francuska wokalistka Juliette Armanet,
na swojej płycie Petty Amy Live. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli jeszcze nie znacie Cool Cat albo dawno jej nie słuchaliście, koniecznie włączcie ten numer. Poczujcie ten niesamowity bas Johna Deacona i falset Frediego, który przyniesie was prosto w upalne, leniwe lato. Dotarliśmy do końca dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że ta historia i związane z nią ciekawostki były dla was interesujące i udało nam się przybliżyć temat z nieco innej perspektywy. Jeśli macie swoje przemyślenia, znacie dodatkowe fakty albo po prostu chcecie podzielić się opinią, zostawcie komentarz pod filmem, z przyjemnością je przeczytam. Jeżeli materiał przypadł wam do gustu, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie łapkę w górę i zasubskrybujecie kanał. To najlepszy sposób, by nie przegapić kolejnych odcinków. A jeśli chcielibyście wesprzeć moją pracę i pomóc w tworzeniu następnych materiałów, możecie postawić mi wirtualną kawę. Link znajdziecie w opisie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.